Układ Warszawski nie był wcale sojuszem. To była okupacja Polski w białych rękawiczkach. W tym filmie odkrywamy prawdziwe kulisy jego funkcjonowania, podeptanej suwerenności naszego kraju i ukrytego w Polsce sowieckiego arsenału atomowego. Pokazujemy, jak głęboko sięgała sowiecka kontrola naszego kraju i dlaczego jej skutki odczuwamy do dzisiaj. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Dochodziła godzina 13, 1 lipca 1991 roku. Na posiedzeniu Doradczego Komitetu Politycznego państw stron Układu Warszawskiego w Pradze zarządzono krótką przerwę. W jej trakcie reprezentującego Polskę Lecha Kaczyńskiego, ministra stanu w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, zaczepił Gennadij Janajew, wiceprezydent Związku Sowieckiego. Janajew zwrócił się do Kaczyńskiego słowami: „Towarzysz Kaczyński, my znajem się?” Kaczyński skinął głową i Janajew od razu przeszedł do sedna sprawy, czyli przyszłości Układu Warszawskiego. Zapytał Kaczyńskiego wprost, czy jego zdaniem istnieją jeszcze jakieś szanse na jego przetrwanie. Ale Kaczyński twardo stał na stanowisku, że należy go rozwiązać. Jego odpowiedź nie mogła zaskoczyć Janajewa. Już w lipcu 1989 roku, w czasie szczytu Układu Warszawskiego w Bukareszcie, większość jego członków zadeklarowała, że sama chce decydować o swojej polityce zagranicznej i swoich sojuszach militarnych. Kilka miesięcy później z inicjatywą formalnego rozwiązania Układu Warszawskiego wystąpiły Węgry, które zażądały nawet opuszczenia węgierskiego terytorium przez sowieckie wojska. We wrześniu 1990 roku struktury Układu Warszawskiego opuściła Niemiecka Republika Demokratyczna, co było spowodowane trwającym już procesem zjednoczenia Niemiec. W listopadzie 1990 roku podczas szczytu Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej w Paryżu przedstawiciele NATO i Układu Warszawskiego zadeklarowali, że nie są już wrogami. Z kolei w lutym 1991 roku podczas spotkania przedstawicieli państw Układu Warszawskiego w Bukareszcie przeforsowano porozumienie o zaprzestaniu dalszej współpracy wojskowej pomiędzy jego członkami, a to oznaczało koniec istnienia Układu Warszawskiego. Ale dopiero 1 lipca 1991 roku podczas posiedzenia w Pradze podpisano formalny protokół o utracie mocy Układu o przyjaźni, współpracy, pomocy wzajemnej, zawartego 14 maja 1955 roku w Warszawie. W ten właśnie sposób dobiegła ostatecznego końca historia Układu Warszawskiego. Ten układ służył wyłącznie interesom Związku Sowieckiego, a nie interesom środkowoeuropejskich państw, które do niego należały. Historia Układu Warszawskiego zaczęła się dokładnie 14 maja 1955 roku w Warszawie, kiedy przywódcy Związku Sowieckiego, Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Albanii i wschodnio-niemieckiej NRD podpisali pakt militarny nazwany później Układem Warszawskim. Tak naprawdę niczego on nie zmieniał w dotychczasowych relacjach pomiędzy Związkiem Sowieckim a jego środkowoeuropejskimi satelitami. W założeniach Kremla chodziło tylko o uporządkowanie
nadzoru nad armiami państw bloku sowieckiego. Zamiast lokowania w nich swoich doradców, Kreml postanowił stworzyć formalną strukturę, w ramach której zamierzał nadzorować armię satelitów. Ale Układ Warszawski miał też ich dyscyplinować i zapobiegać wszelkim próbom ich usamodzielnienia się. Jako pierwsza przekonała się o tym Czechosłowacja. Próba liberalizacji komunistycznego systemu w Czechosłowacji i uzyskania większej samodzielności przez tamtejszych komunistów zakończyła się interwencją wojsk Układu Warszawskiego, do jakiej doszło w sierpniu 1968 roku. Wzięło w niej udział 750 000 żołnierzy, 6300 czołgów i 800 samolotów. Był to zarazem pokaz siły militarnej Układu Warszawskiego. Nie był on zresztą paktem obronnym. Strategiczne plany Układu Warszawskiego zakładały bowiem zmasowane uderzenie jego wojsk na Europę Zachodnią i możliwość użycia w tym uderzeniu broni jądrowej. W doktrynie Układu Warszawskiego głównym celem tego uderzenia miało być opanowanie jak największego terytorium przeciwnika. Wszystkie decyzje Układu Warszawskiego były decyzjami sowieckimi. Sowieci podejmowali je bez żadnych konsultacji z członkami Układu Warszawskiego. Nigdy też nie pytali ich o opinię. Ten aspekt dobrze pokazuje sytuacja, jaka miała miejsce pod koniec 1957 roku, gdy strona polska przedstawiła swój własny projekt organizacji Naczelnego Dowództwa Wojsk Układu Warszawskiego, opracowany przez generała Jana Drzewieckiego. Ten projekt zakładał powołanie sztabu połączonych sił zbrojnych z zespołów międzynarodowych i wymienność na stanowisku naczelnego dowódcy Układu Warszawskiego. W reakcji na przedstawiony przez stronę polską projekt naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego, marszałek Iwan Koniew, ryknął do polskich generałów: co wy sobie wyobrażacie, że będziemy tu jakieś NATO robić? Po tej sytuacji nikt już nie odważył się zgłaszać podobnych inicjatyw. Ale nie tylko absolutna dominacja Sowietów w Układzie Warszawskim ograniczała suwerenność jego członków. Sowieci traktowali terytoria państw członkowskich Układu Warszawskiego jako swoje własne terytorium. Widać to było szczególnie wyraźnie na przykładzie Polski. Ta ostatnia nie mogła nawet formalnie uregulować statusu stacjonujących na jej terytorium wojsk sowieckich. Sowieckie wojska nigdy nie płaciły stronie polskiej za użytkowanie polskiego terytorium i znajdującej się na nim polskiej infrastruktury. Nie płaciły też za dostarczaną im energię, wodę, żywność i wszelkiego rodzaju potrzebne usługi. Gdy w 1958 roku strona polska podjęła próbę uzgodnienia statusu wojsk sowieckich stacjonujących w Polsce, dowódca północnej grupy wojsk radzieckich generał Kuźma Galicki oświadczył jasno, że nam żaden status nie jest potrzebny. Gdy na początku lat 90. sowieckie wojska zaczęły opuszczać Polskę, polskie władze zaczęły upominać się o zaległe opłaty za dostarczone im towary i usługi. Ale wtedy ich dowódcy powtarzali dobrze znaną już formułkę: myśmy was wyzwolili, a wy przedstawiacie nam jakieś rachunki? Jeszcze bardziej naszą suwerenność naruszały poczynania Sowietów w zakresie broni jądrowej. Broń taka mogła być rozmieszczona w dowolnym kraju Układu Warszawskiego i na podstawie czysto arbitralnej decyzji sowieckiego sztabu generalnego. I tak stało się również w przypadku Polski. Oficjalnie Związek Sowiecki deklarował, że nigdy broni jądrowej w Polsce nie rozmieści, ale były to tylko deklaracje bez pokrycia.
W 1979 roku amerykańska CIA w jednym ze swoich raportów oszacowała, że na polskim terytorium znajduje się 11 magazynów jądrowych usytuowanych na terenach sowieckich jednostek wojskowych. Miały w nich być składowane głowice nuklearne do sowieckich pocisków taktycznych i rakiet. Dzisiaj wiemy, że takie składnice głowic jądrowych na pewno znajdowały się w Templewie, niedaleko Trzemeszna Lubuskiego, w Rzeźnicy Kolonii koło Jastrowia oraz Podborsku, niedaleko Białogardu. W każdej z sowieckich składnic jądrowych na terenie Polski były 2 magazyny materiałów wybuchowych i środków detonujących, budynki koszarowe, garaże i magazyny paliw. Obsługę każdej z tych składnic stanowiło prawie 180 osób, w tym 60 oficerów i techników oraz 120 szeregowych żołnierzy. Ogółem w sowieckich składach jądrowych na terenie Polski znajdowało się prawie 180 ładunków jądrowych. Ich moc była jednak zróżnicowana. 14 głowic miało moc 500 kiloton, 35 głowic moc 200 kiloton, a 83 głowice miały moc 10 kiloton. Pozostałe z nich miały charakter bomb lotniczych o mocy od 0,5 do 200 kiloton. Odnosząc potencjalne skutki użycia tego arsenału do skutków użycia przez Amerykanów bomb atomowych w Hiroshimie i Nagasaki, można powiedzieć, że Sowieci zgromadzili w Polsce arsenał, którego łączna siła wybuchu byłaby kilkaset razy większa od łącznej siły wybuchu amerykańskich bomb atomowych zrzuconych w sierpniu 1945 roku na japońskie miasta. Zwykły obywatel PRL-u nie wiedział, że żyje w kraju, który jest przysłowiową beczką prochu. Tyle tylko, że atomowego. Ale skąd mógł o tym wiedzieć, skoro nawet same polskie władze powtarzały sowieckie kłamstwa na ten temat? Gdy 17 września 1993 roku sowieckie wojska ostatecznie opuściły nasz kraj, nikt nie zastanawiał się nad skutkami ich prawie 50-letniej obecności w Polsce. Tymczasem oprócz zdewastowanych miast i miasteczek, w których one stacjonowały i niezapłaconych przez nie rachunków, pozostało po nich coś jeszcze, za to znacznie groźniejsze dla bezpieczeństwa Polski. To pozostawiona w naszym kraju sowiecka agentura. Działające przy sowieckich jednostkach komórki GRU i KGB pozyskiwały ją bardzo intensywnie, zwłaszcza w ostatnich latach pobytu w Polsce. Pozyskiwały ją nie tylko wśród żołnierzy Wojska Polskiego, ale także wśród polskich cywili. Rosjanie zaczęli korzystać z niej dopiero po kilku latach, jakie minęły od opuszczenia przez nich Polski. Wśród tej agentury była grupa, która okazała się szczególnie niebezpieczna dla Polski. To ci wojskowi, którzy w czasach Układu Warszawskiego odbywali szkolenia w Związku Sowieckim. Sprzyjały one zdobywaniu haków na polskich wojskowych, co z kolei ułatwiało ich późniejszy werbunek. Wielu z nich po roku 1989 służyło w wojskowych służbach informacyjnych, które odpowiadały za bezpieczeństwo polskiej armii i ściganie w niej obcych szpiegów. Ale WSI tego przez lata nie robiły. O tym, że tak było, przekonała się działająca w latach 2006-2008 Komisja Weryfikacyjna do spraw WSI, która swoje ustalenia w tym zakresie zawarła w raporcie opublikowanym w lutym 2007 roku. Ale i to definitywnie nie rozwiązało tego problemu. Nawet dzisiaj nie mamy pewności, czy pozbyliśmy się z naszej armii wszystkich sowieckich szpiegów. Jedno nie ulega wątpliwości. Układ Warszawski był układem, który sprawiał, że komunistyczna PRL
nie mogła i nigdy nie była suwerennym państwem. Wydawnictwo Bellona wznowiło moją książkę Operacja Czwarta Rzesza. To pierwsza w Polsce publikacja, w której szczegółowo analizuję, czy rzeczywiście Niemcy wojnę przegrały. Wnioski, do jakich dochodzę, mogą wstrząsnąć. Warto kupić książkę i się z tymi wnioskami zapoznać. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.